Witajcie! Dzisiaj ruszymy z nowym projektem. Moje pierwsze akwarium. Tania kostka. Będzie to film od A do Z, krok po kroku, jak założyć sobie niewielkie akwarium, jak je prowadzić, na co należy zwrócić uwagę, jaką filtrację wybrać, jakie roślinki, tak żeby nie wydać na to worka cebulionów. Ze swoich obserwacji zauważyłem, że jednak pierwsze akwarium to jest nieduże akwarium, takie do 50 litrów. No kostka ma jeszcze troszeczkę mniej, bo około 30, ale damy radę. Tylko teraz kto mi pomoże przy tym projekcie? Memory 5, czmiel, xenon i wszystko jasne. Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu. Zanim zrobimy zakupy, najlepiej znaleźć odpowiednie miejsce dla akwarium. Najlepiej takie, żeby nie padało tam światło słoneczne, unikniemy glonów tym spowodowanych. Kolejna sprawa, dobrze też wybrać takie miejsce, gdzie nie ma dużego ruchu domowników. Nie będziemy stresować zwierząt, jeżeli nikt nie będzie co chwila przechodził obok akwarium. Na początek, nasz zbiornik, ja wybrałem kostkę 30×30×30, moim zdaniem jest to minimalna wielkość akwarium dla rybek. Kierując się zasadą, że im większy zbiornik, tym łatwiej zapanować nad biologią w akwarium. Na pewno jest to dużo trudniej zrobić w akwarium 7-litrowym. Taki zbiornik więcej wybaczy błędów akwarysty, a jakich błędów? Przekarmienia, grzebania w podłożu, rzadkie podmiany, przedawkowanie preparatów. Najlepiej oczywiście byłoby wybrać akwarium 100-litrowe, ale na takie nie mamy miejsca. Kostka ma zwykłe szyby float o grubości 6 mm. Wystarczą 4, ale ja lubię bezpieczeństwo. Jak akwarium, to nie zapomnijmy o macie. Kolejna rzecz to tło. Możemy użyć fototapety, wtedy dobrze jest użyć specjalnego kleju, który tą fototapetę będzie trzymał i nie dostanie się tam żadna kropla wody. Można pomalować tylną ścianę wałeczkiem i czarną farbą, ale znam czystszy i szybszy sposób. Folia. Taka jak ta, samoprzylepna, dostępna w różnych kolorach. Biały, czarny, niebieski, półprzeźroczysty. Do wyboru, do koloru. Można też tylną szybę zostawić w spokoju, ale będziemy przez nią widzieć ścianę. Jak jest jednolicie pomalowana, ok, ale jak jest tapeta we wzorki, no to już średnio to będzie wyglądać. Xenon, kwestia gustu, ok. Żeby nakleić taką folię, będziecie potrzebować płyn do szyb do wyczyszczenia klejonej powierzchni. Później sama woda. Dobrze spryskajcie szybę, przyłóżcie folię, użyjcie starej karty kredytowej do wypchania bąbelków powietrza, które zostały. Nożykiem do tapet obetnijcie nadmiar folii i gotowe. 3 minuty pracy przy tak małej szybce. W naszej kostce nie będziemy hodować trudnych roślin. Będą to raczej rośliny łatwe i średnie, mniej wymagające. Dlatego użyjemy prostego, niedrogiego oświetlenia, które nam wystarczy. Tutaj mam jenekę. Mam też trochę droższego Aquaela w wersji Plant 6W. Dostępna jest cała masa oświetleń sterowanych z komórki ze zmienną temperaturą barwową. Nam wystarczy zwykłe światło o temperaturze zbliżonej do światła słonecznego. Jeneka to już 3. generacja tych lamp, gdzie moc spada, a ilość lumenów pozostaje bez zmian. Kolejna sprawa, ogrzewanie, czyli grzałka. Grzałkę dobieramy do wielkości akwarium 30 litrów 30 W, 60 litrów 60 W i tak dalej. Jeżeli wybierzemy grzałkę 60 W do 30 litrów, to nic się nie stanie, dopóki urządzenie nie ulegnie awarii, bo tak się niestety czasem zdarza. Wtedy jest możliwość, że ona będzie grzała cały czas, no i bardzo szybko podniesie nam temperaturę wody i zaszkodzi naszej obsadzie. Grzałka 30W, jeżeli ulegnie takiej awarii w 30 litrach, też będzie tą wodę podgrzewać, ale już nie tak szybko i będziemy mieć czas na reakcję. Grzałki są różne i w różnych cenach. Z termostatem, który pilnuje nam ustawionej temperatury, z wyświetlaczami, są grzałki przepływowe. Wybieramy prostą grzałkę z termostatem. Teraz idzie lato, więc nie będziemy jej nawet instalować. Przyda się na zimowe miesiące, kiedy temperatura w pomieszczeniu może spaść poniżej 21 stopni. Nam to akurat nie grozi, mamy ogrzewanie sieciowe, miejskie, więc zawsze mamy 25. Ale nie wszyscy mają tak jak my. Pamiętajmy, żeby ustawić grzałkę przed włożeniem do akwarium na przykład na 24 stopnie, bo znam takich, którzy o tym zapomnieli i mieli grzałkę fabrycznie ustawioną na 32. No jak grzałka, to i termometr. Modeli, kształtów, cen jest ogrom. Cyfrowe, zwykłe. Mamy tutaj 2 niedrogie, Aquanova Ala Ada i naklejkę Tetrę na szybę.
I to, co jest najważniejsze w akwarium, dobra filtracja. Dobra filtracja zaoszczędzi nam problemów w akwarium, takich jak wysyp glonów, pierwotniaków i kłopotów z chemią wody. Zwierzęta wydalają odchody, które w procesie rozkładu zanieczyszczają wodę i w ekstremalnych przypadkach doprowadzają do wybuchu glonów lub kłopotów zdrowotnych obsady. Tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie wielkość akwarium, bo filtrów do wyboru mamy setki, jak nie tysiące. Ale na początek rodzaje filtracji w dużym uproszczeniu. Filtracja mechaniczna, zazwyczaj gąbka, fizelina lub jakaś wata. Usuwa mechaniczne drobiny z wody. Biologiczną filtracją staje się dopiero wtedy, kiedy w tej naszej gąbce zasiedlą się bakterie nitryfikacyjne. Dlatego przy serwisie i czyszczeniu filtra nie myjmy go pod bieżącą wodą, bo pozbędziemy się również tych naszych bakterii nitryfikacyjnych. Następna jest filtracja biologiczna. Różnego rodzaju ceramiki w kształtach różnych walców, kulek, cuda na patyku. Chodzi o to, żeby w tej ceramice, która jest porowata, zasiedliło się nam jak najwięcej bakterii nitryfikacyjnych, które będą tą wodę oczyszczać nam biologicznie z pochodnych na przykład azotu, który jest efektem rozkładu odchodów naszych ryb, rozkładu roślin itd. Kolejna filtracja to filtracja chemiczna. Różnego rodzaju absorbery, takie jak węgiel, czy różne polimery pochłaniające również niechciane pierwiastki z wody. No dobra, to jaki możemy wybrać filtr? Filtry wewnętrzne, najbardziej popularne wśród początkujących akwarystów. Składają się zazwyczaj z pompy i gąbki, ewentualnie z pojemnikiem na inne media filtracyjne. Zasada działania: woda zasysana jest i przechodzi przez gąbkę, zostawiając na niej zanieczyszczenia. Większość filtrów posiada dźwignię regulacji oraz napowietrzanie. Pamiętajmy, że już ruch wody w zbiorniku powoduje natlenianie i nie musimy dodatkowo dokupywać napowietrzacza. Jaki dobrać sobie filtr? Dobieramy go do wielkości akwarium. Nie damy przecież filtra z pompą 1000 litrów na godzinę do małej 30-litrowej kostki, bo zrobi nam tornado i pralkę w akwarium. Moja zasada przy filtrach wewnętrznych: maks 10 razy większa moc pompy od pojemności zbiornika. Kolejny rodzaj filtrów: filtry kaskadowe zewnętrzne. Zawiesza się je na szybie zbiornika, oszczędzając tym miejsce w akwarium, bo pojemniki na media filtracyjne znajdują się poza nim. Mamy tutaj niedrogi filtr kaskadowy Jeneka, który ma dodatkowo skimmer wyciągający zanieczyszczenia z lustra wody. Zasada działania jest taka, że woda zasysana jest do pojemników, przechodzi przez media, które w nich są, następnie w formie małego wodospadu trafia do akwarium. Zaleta: mamy miejsce nie tylko na gąbkę, ale również na ceramikę i różnego rodzaju absorbery. Modeli i kształtów do wyboru, do koloru. Kolejny rodzaj filtracji: filtry zewnętrzne kubełkowe. Ich główną zaletą jest duża powierzchnia filtracyjna. Ja wybrałem najmniejszy filtr marki Eden 501. Uznałem, że jest to największy priorytet i przeznaczyłem na niego najwięcej środków. Ten konkretny filtr ma przepływ 300 litrów na godzinę. Gąbkę można tam wsadzić o pojemności 250 cm3 i na ceramikę mamy około 500 cm3. Zasada działania: woda zasysana jest do pojemnika z mediami, następnie oczyszczona wpada do akwarium wylotem lub deszczownicą. Są jeszcze innego rodzaju filtry, np. na rurowe, specjalne zbiorniki filtracyjne zwane sampami, ale o nich nie dzisiaj. My dobieramy filtr do naszej kostki. Preparaty. Tetra Aquasafe uzdatniacz do wody. Usuwa chlor i metale ciężkie z wody wodociągowej. Do kostki wystarczy nam to małe opakowanie. Tetra Planta Start. Tabletki nawozowe dla roślin wkładane do podłoża. Tetrabaktozym. Bakterie nitryfikacyjne do naszego filtra przyspieszą możliwość wpuszczenia mieszkańców, powodują szybszą stabilizację biologiczną. Testy 6 w 1. Ja badam wodę. Paski to najtańsza alternatywa dla testów kropelkowych. Jak na pasku NO2 pokażę 0, a na NO3 około 10, będę wiedział, że mogę wpuścić obsadę. Pora na rośliny. Użyjemy m.in. roślin z hodowli in vitro, które po posadzeniu w akwarium przekształcą się w wersję podwodną. Obumarcie liści bezwodnych jest procesem naturalnym, nie przejmujcie się tym. Mam tutaj kubeczek z Taurogene repens, prosta roślina na drugi plan, niewysoka. Użyję nadwyżki z buckarią, bo sporo mam do przycinki. Mam tutaj 2 kubeczki Monte Carlo, najprostsza roślina trawnikowa, która powinna dać sobie radę bez nawożenia dwutlenkiem węgla.
Posadzę ją wysoko, światło powinno również do niej dotrzeć i powinno być wystarczające. Mamy 2 koszyki małego anubiasa, jest to epifit. Powciskam go w szczeliny między skałami. Dodam też może jednego bucka bucefalandrę. Posadzę ją w cieniu, zobaczymy jak sobie poradzi. Dodam również trochę mchu. Jak zakładacie niedrogą kostkę i nie będzie nawożenia dwutlenkiem węgla, ani mocnego oświetlenia, wybierajcie rośliny proste i niewymagające. Każda roślina w sklepie ma taką tabliczkę informacyjną, jaki jest stopień trudności uprawy. Jeżeli takiej tabliczki nie ma, zapytajcie sprzedawcę, na pewno będzie wiedział i Wam pomoże. Unikajmy roślin sztucznych, nie mają one podstawowej cechy wyciągania z wody pochodnych azotu, który powstaje z rozpadu odchodów, jak i szczątek gnijących roślin, resztek pokarmu. Dobrze obsadzony zbiornik roślinami wspomoże filtrację w naszym akwarium i unikniemy problemów z równowagą biologiczną w zbiorniku, nie będziemy mieć po prostu wysypu glonów. Podłoże. Jak widzicie, do wyboru, do koloru. Użyjemy podłoża jałowego, żwirku rzecznego, dostępne są różne gradacje, kolory. Unikajmy nienaturalnych kolorów, takich jak czerwony, niebieski, zielony. Mogą być sztucznie barwione i oddawać niebezpieczne substancje do wody. Można na przykład użyć takiego bazaltowego podłoża i dać spod spód substrat na bazie gliny, tak jak w projekcie 112, link w prawym górnym rogu. Zazwyczaj używam podłoża aktywnego, ale w cenie 9 litrów to ja mam filtr kubełkowy Edena. Dlatego damy drobny żwirek i tabletki nawozowe. Będzie to współgrało ze skałami, bo użyjemy Dragonstone'u. Skał też jest cała gama kolorów. Scenerystone, blackstone, lawa, bazalt, łupek i pewnie jeszcze ze 100 gatunków, odmian, nie wiem jak to się mówi, napiszcie w komentarzu. Możecie użyć popularnych u nas otoczaków, tylko sparzyłbym je najpierw wrzątkiem. Korzeni w naszej aranżacji nie będzie, ale śmiało możecie użyć gatunków drewna rodzimego, jak i importowanego. Też jest ich z kilkadziesiąt. Pamiętajmy, żeby korzeń wymoczyć, przycisnąć jakimś głazem, niech zatonie, dobre 2 tygodnie to potrwa, a później w akwarium nie przestraszcie się tak zwanego białego gluta. Jest to śluzowiec, bezpieczny dla ryb, nawet go jedzą. Także ustąpi z czasem. Jeżeli chcielibyście dodać do aranżacji na przykład zatopiony statek lub zamek, ja nie mam nic przeciwko, jeżeli będzie to wykonane z bezpiecznych materiałów dla obsady. Kwestia gustu, nic mi do tego. Unikałbym tylko ostrych przedmiotów, o które mogą się skaleczyć ryby. Kwestia ułożenia kamieni i korzeni to wasza indywidualna sprawa. Zróbcie tak, żeby wam się podobało. A jak chcecie posłuchać trochę o sztuce japońskiej układania kamieni, to link macie w prawym górnym rogu. Normalnie wysypuję zawsze podłoże i układam skałę, ale tutaj dałem kawałek maty, nic się nie stanie, ona jest neutralna dla wody, żeby mi się kamienie nie przesuwały. Później nasypię żwirek, bo najpierw muszę trochę pocudować. Jakby je tu ułożyć? Zużyłem 3 kg skały. Tada! Takie coś zbudowałem. No dobra, skały poukładane, pora na żwirek. Ja go tu sobie wysypię po prostu z pojemniczka. Najważniejsza rzecz z tym żwirkiem jest taka, żeby go dobrze wypłukać. Słuchajcie, jeżeli dobrze wypłuczecie z żwirek, nie będziecie mieć potem problemów z mętną wodą. No żaden akwarysta nie chciałby mieć mleka w akwarium. O, tutaj mam packę. Jak się śmieje mój kolega, po co ci ta packa? Wystarczy linijka 30 cm, równie dobrze nią można sobie aranżację zrobić. Ja taką packę mam, więc z niej korzystam. Robię tutaj taki efekt optyczny. Jeżeli damy tył wyżej, przód niżej, będziemy mieć taki efekt głębi. Mi się to po prostu podoba. Taka stara zasada wyczytana w książkach z 92 roku, nic tu się nie zmieniło. Ok, no to teraz to trzeba wszystko między te kamienie powpychać. Trochę zabawy, więc ja tu się chwilę pobawię. Tego żwirku rzecznego najmniejszej gradacji poszło na tą aranżację 1,5 woreczka. Także myślałem, że pójdą ze 3. Poszło tylko 1,5. Prace wykończeniowe musi być tu perfekt, prawie od linijki. Mamy. Skała Dragonstone poddaje się bardzo łatwo obróbce. Możecie ją pokruszyć w rękach, a jeżeli nie dajecie rady w rękach, młoteczkiem elegancko się kruszy. Ja właśnie tak ją sobie pokruszyłem, rozsypałem tutaj nie układając. Użyłem jeszcze pędzelka zwykłego, czystego do
wyczyszczenia tych skał, gdzie mi się posypało. No i teraz piasek. Piasek, zobaczcie, biały piasek, aż się prosi, żeby ten piasek tu wysypać i zrobić taką modną ścieżkę, ale nie, Zenon jest inny i Zenon wykorzysta do tego grubszy żwirek i zrobi sobie ścieżkę z grubszego żwirku. Tak, tutaj sobie wytyczyłem ścieżkę, tam sobie wymyśliłem takie jeziorko pod tą skałką i w tą bruzdę nasypię sobie tego żwirku. Niestety nie udało mi się tego zrobić z pojemnika, więc muszę ręcznie, więc na przyspieszeniu taką sobie rzeczkę z jeziorkiem wymyśliłem. Dopiero teraz zauważyłem, że się aparat nie wyostrzył. Przepraszam, już to się więcej nie powtórzy. Tak to wygląda z różnych stron. Chyba może być, nie? No to pora na filtrację, czyli nasz Eden 501. Tak wygląda, zobaczcie, jest przeźroczysty. Będzie widać, kiedy się tu wszystko zabrudzi. I mamy dwa pojemniki, w jednym będzie gąbka, a w drugim ceramika. Ceramiki też nie zapomnijcie wypłukać pod bieżącą wodą, bo ono wam będzie pylić w akwarium. No i znowu zaś będzie mleko. Nikt nie chce mleka, więc wypłukaną ceramikę wsypujemy. I teraz Bactozym tetrabakterię. W kapsułkach można tą kapsułkę otworzyć i wysypać te bakterie, ale ja włożyłem całą. Ona się po prostu rozpuści z czasem. A czemu tak zrobiłem? No bo przecież trzeba tą wodę jeszcze uzdatnić i do tego mamy Aquasafe. Zanim ta woda zostanie uzdatniona, akurat się kapsułka rozpuści i nam ten ewentualny chlor, czy tam ozonowana woda nie zabije bakterii w filtrze, dlatego tak to zrobiłem. Ok. Eden zainstalowany, jest ukryty z tyłu. Mamy tutaj po prawej zasys, po lewej klasyczny wylot. Ale równie dobrze możecie dać zamiast tego wylotu sobie deszczownię. To małe akwarium, to deszczownia zabierze mi dużo miejsca, więc ja sobie to podarowałem. Kolejna sprawa, Tetra Planta Start. Tabletki nawozowe i zobaczcie, mam tutaj pensetę długą. Można oczywiście palcami, ale pensetą jest dużo wygodniej. Bierzemy taką tabletkę, bo jedna tabletka jest na 30 litrów. Dzielę sobie na 4 małe kawałki i muszę ją wepchać w podłoże tam, gdzie będą rośliny. No wygodniej taką pensetą niż wpychać palcem. I teraz, żeby posadzić rośliny, można to robić na kilka sposobów. Możecie dolać sobie wody, możecie sobie spryskać. Ja tak lubię tak na pół sucho, czyli tylko zwilżone podłoże zwykłą wodą. Możecie równie dobrze tej wody nalać tam 1/10 zbiornika, będzie się łatwiej sadzić. I tutaj zobaczcie, mam Staurogenę repens z przycinki, dorodne końcówki, bez korzonków, więc łatwo się je wkłada do podłoża. Też używam pensety, no można oczywiście palcami. Jeżeli macie roślinki z korzonkami, to lepiej te korzonki trochę skrócić i tak włóżcie to do podłoża jednym pewnym ruchem, żeby się nam te korzonki nie powyginały do góry i żeby nam nie wystawały z tego podłoża. Czyli najlepsza metoda, jeżeli macie te korzonki, to jednym szybkim ruchem wkładacie w podłoże i troszeczkę do góry podciągacie, żeby się nam te korzonki wyprostowały. No i teraz ja tutaj postanowiłem, że posadzę sobie tą Staurogenę na obrysie, czyli dookoła, z tyłu i tyle. To jest roślinka drugoplanowa, ale wyobraźcie sobie, że w buckarium osiągnęła 30 cm bez przycinki, czyli tam jest doskonale. Zobaczymy, jak jej pójdzie tutaj. O, tutaj takie dłuższe kawałki, ale to i tak są tylko obcięte szczyty, bo drugie tyle zostało w buckarium. No to zabawa, przycinanie, obcinanie, sadzenie. Teraz mamy Anubiasa. Wyciągamy go z koszyczka, z tej nieszczęsnej waty. Broń Boże, nie wkładajcie do akwarium roślin z tymi koszyczkami. To jest tylko tymczasowe rozwiązanie. Wyciągnijcie to i włóżcie w podłoże. To są oczywiście epifity, więc ich się nie sadzi w podłożu, tylko ja je tak luźno wciskam między skały. Będą sobie doskonale radzić. Tak, trzeba posprzątać. I tutaj mamy bucefalandrę
Wyciąłem jeden kawałek, posadzę sobie specjalnie tam w cieniu, zobaczymy jak sobie da radę. Kolejna rzecz z in vitro, Monte Carlo, trawnik. No my tutaj takiego typowego trawnika nie będziemy robić. Ja zobaczcie, tutaj sobie jakiś tam otwór znalazłem i wepchałem tą roślinę, żeby miała dużo światła. Tam daję troszeczkę za skałę. A że miałem 2 kubeczki, no to jeszcze posadzimy trochę z przodu. Galaretka nieszczęsna, tak? Tutaj posadzimy z przodu w podłoże. Zobaczymy, czy się w ogóle przyjmie. Powinna. I ostatni smak, kawałek mchu. Zenonka się nie zgodziła na mech, bo mówi, że obrosi nam cały zbiornik i potem przy przycince będzie fruwać, więc taki tutaj kawałek mchu. I tak to się prezentuje. Rzućcie sobie okiem kilka ujęć. Tu widać Jenekę i nasz Eden z tyłu schowany. No i wkład małżonki, parę fotek, ona to jednak umie. Zrobiła kilka zdjęć. No to co, wszystko mamy, możemy zalewać. Możecie użyć do tego, tak jak ja, takiej pompki 3W kupionej za 15 zł. Oto i ona. Z wiadereczka pomalutku przepompuje wodę, ale równie dobrze możecie użyć jakiegoś małego talerzyka, kubka i delikatnie tą wodę wlewać do zbiornika, bo zobaczcie, co tu się dzieje, jaki to jest jeszcze pył. Tu widać Zenon. Twoje niedociągnięcia, nie wypłukałeś dostatecznie żwirków i skał. Te skały też trzeba dobrze umyć, wypłukać. Bo one lubią oddawać masę pyłu. No dobra, woda się nalewa. Teraz dodam oczywiście Aquasave do tej wody i po paru minutach odpalę filtrację. Mamy pierwszy dzień. Woda się wykrystalizowała. Jest na co popatrzeć, żeby taka zawsze była. Drugie ujęcie z góry. Zobaczymy, jak się przyjmie to Monte Carlo bez CO2, z tak słabym oświetleniem, znaczy małą ilością watów. Jak świecimy? Pierwszy tydzień 6 godzin, drugi tydzień 7 godzin, trzeci tydzień 8 i tak zostawiamy. Najlepiej użyć sterownika. Ja to mam przez Wi-Fi, można użyć takiego wyłącznika analogowego, są cyfrowe, no do wyboru, do koloru. Ważne, żeby o tym pamiętać i nie świecić, nie wiem, 12 godzin. Tutaj zobaczymy, jak się staurogynę przytnie. No i co? Minęło parę dni, dokładnie tydzień i czy mogę wpuścić ryby, bo to już wiecie, pierwsze pytanie. No to wchodzimy sobie do aplikacji Tetry, włączamy test paskowy, użyjemy tego 6 w 1. Tu mamy pełną instrukcję, co należy zrobić, przygotować pasek, nacisnąć start, zrobić zdjęcie paska kontrolnego, przypisać odpowiednie okienka, żeby potem była prawidłowa analiza. Jak już to zrobimy, dajemy OK. No i moczymy pasek w akwarium, kilka ruchów. Wyciągamy. Jak wyciągniemy, naciskamy dalej i czekamy minutę. Przyspieszenie, nie będziemy przecież marnować czasu. Dobra, czy mogę wpuścić ryby? Uwaga, zaraz się dowiem. Ale najpierw muszę porobić znowu zdjęcie i przypisać kwadraciki, żeby program zanalizował, jakie mamy poziomy pierwiastków w wodzie. Czyli jeszcze chwila niepewności. Teraz będziemy mieć wynik. Niby wszystko ok, nie? Woda czyściutka, ryby można wpuszczać. A guzik nie można. Poziom azotynów jest za wysoki. Musimy poczekać, aż dojdzie do zera. Azotany ok, twardość ok. Węglanowa tak trochę za dużo. pH w sam raz. Chloru też nawet jest coś. No i dwutlenek węgla nie podajemy, więc jest na poziomie 4 mg na litr. No ale reasumując, po tygodniu ryb nie należy wpuścić, no chyba że chcemy się z nimi pożegnać.
Mamy dzień 12. No to już robimy testy. No i co? Na 12 dzień lipa. Dalej nie możemy ryb puścić. Dalej poziom azotynów za wysoki. A tu już wszystko wygląda ok. Nie ma glonów. Monte Carlo się przyjęło. Puszcza odrosty. Jest dobrze. Ale ryb nie ma nadal. No to co? Mamy dzień 20. No teraz musi być dobrze. Co nam wyszło? No, jest w końcu. Tak jak trzeba. Azotyny na poziomie 0, azotany 10, twardość 8 i 10. I zobaczcie, jak to wyglądało na historii, ile to trzeba było czekać. Od 26 maja dopiero nam się zielona pokazała kropka, czyli można sobie wpuszczać. Mamy tu wykresy w tej aplikacji, fajnie jest historia. No dobra, ale jakie ryby możemy wpuścić do takiej małej kostki? Na przykład razborę borneańską, bystrzyka Amandy, bystrzyka Armstronga, gupika Endlera, krewetki, no wszystko co jest małe, żeby za duże nie urosły, bo nasz zbiornik nie jest duży, a najlepiej, żeby były to właśnie małe ryby, żeby pływały sobie wawicy, żeby można było coś oglądać. Ale my oczywiście wpuścimy coś innego. Już przygotowuję miejsce, już ryby zakupione, bo my żeśmy kupili bardzo urocze rybki, trochę wredne, ale piękne z wyglądu, kolcobrzuchy karłowate. Rybka, wygląd niewinny, ale jest dosyć groźna, zaczepna między sobą. Lubi najbardziej żywy pokarm, a ślimaki to podstawa diety, żeby sobie rybki mogły te swoje dzióbki tępić na skorupkach ślimaka. Zenonka nawet nauczyła już jednego jeść suchy pokarm z ręki. Zajęło jej to chyba 2 tygodnie, ale już je. A tak bierzemy ślimaki z błuckarium. Ryba ogólnie potrzebuje bardzo czystej wody, temperatura od 22 do 28 stopni, także nie ma problemu, ale podstawą diety jest ślimak. No dobra, aklimatyzacja. Pierwsze co? No to trzeba było oczywiście wyrównać temperaturę, do tego ten woreczek był w akwarium. A teraz woreczek przekładam do pojemnika i będziemy jeszcze aklimatyzować dalej. Co będziemy robić? Po prostu będziemy dolewać trochę wody z akwarium do naszego woreczka z rybami. Odrobinę. Czekamy 15 minut i powtarzamy czynność. Teraz będzie drugie dolanie. I na koniec będzie trzecie. Nie zapominamy o podmianach wody przy tych rybach. Szczególnie jeżeli będziemy karmić żywym pokarmem, ślimakami. No będzie trochę syfu w tej wodzie, więc nie wolno zapominać o podmianach, ale to za chwilę. Na razie aklimatyzacja. Mamy trzeci raz. Można ryby wpuszczać. No rogatek przyda się. Zasadzimy go z tyłu. Jak ja to robię? Biorę siateczkę, przelewam ryby do siateczki. Woda ze sklepu na zmarnowanie, a my wpuszczamy do naszego zbiornika same rybki. Pozwalamy im wypłynąć. Ryba nie lubi ruchu wody z mocnego, dlatego tutaj jest ten filtr wewnętrzny o małej mocy. Dolewamy świeżej wody. Rogatek jeszcze fruwa, zaraz go posadzę. Żeby było, wiecie, równo, nie? Kolce są, pierwszy dzień, czają się, bądź czy nie są śliczne. Jest 5, to jest małe akwarium, tak przydałoby się 3, no najwyżej jak będą się lały, to 2 wrócą do sklepu. No i tu podstawa diety, no to niestety ślimaczki. Widzowie o wrażliwych nerwach proszeni są o przewinięcie 2 minut, bo będzie pora karmienia. Tych ślimaków było tu dosyć sporo wpuszczonych, więc kolce będą miały do wyboru, do koloru. A takie słodziaki, nie? A takie głodne. No cóż, natura. Sam jem kurczaki. Biedne kurczaki. Powinien zostać weganinem. Okej, to jeszcze wam coś pokażę. Jakie to są maleństwa. O, tutaj proszę bardzo, obiad ucieka, ślimak ucieka, tak.
ale wam nie pokażę, co się działo. I tu kolejny. Parę ślimaków dziennie dostają. No i Zenonka właśnie uczy kolca jeść suchy. Na razie proszę, czy paznokcie są dobre. Już je suchy. Dzień 28, pora na podmianę. Użyjemy do tego najtańszego odmulacza Aquanowy. Odessiemy po pierwsze, tak jak tu widać na filmie, puste skorupki po ślimakach. Plus wszystkie ewentualne inne sywki. Ja podmienię tu około 30% wody, czyli to będzie jakieś 10 litrów. Następnie mokrą mokrym papierem próbuję przetrzeć glony i osad kamienny z wody, bo to woda kranowa jest. A na koniec jeszcze damy skrobaczkę, moją ulubioną, też najtańsza na świecie. Z żyletką pięknie glony schodzą. Jeżeli nie usunę tym dalej tego osadu, to na pewno macie w kuchni ocet. Tutaj jest nasączony wacik do demakijażu octem i elegancko schodzi, nie ma śladu. Oczywiście po tej operacji jeszcze raz papierem wycieram resztki octu. Mamy wodę. Użyjemy uzdatniacza Tetra Aquasafe. Troszeczkę na 10 litrów. Poczekamy 15 minut. I dodamy bakterie. Te, co są w filtrze, Bactozym od Tetry, są w tabletce, dlatego ja tą tabletkę otworzę i przesypię trochę. Będzie na 2 razy. Dokładnie połowę wsypię. Mamy wodę uzdatnioną z bakteriami. Będę tu mieszał łychą? Tak, oczywiście wymieszam i możemy wodę dolewać. Do dolania możecie użyć jakiegoś naczynia. Ja użyję chińskiej pompki 3W. Ona bardzo pomału pompuje, mi się nigdzie nie śpieszy. Wkładam pompkę, opieram wężyk o skałę i patrzę, jak się woda nalewa. Nie chciałem tego robić jakimś naczyniem, bo wiadomo, że jak się nalewa naczyniem, można wzruszyć podłoże, no i po prostu te sywki później pływają. A jak może kręcę film, no to ma być ładnie, a nie bajzel, że wszystko pływa, dlatego używam tej pompki. No już się prawie nalało. To jest na przyspieszeniu 1000%. Więcej niestety w tym programie nie mam, ale już kończę. Jest. No to prezentuje się to tak. Jeszcze ostatnia czynność. Przecieramy szyby płynem do mycia naczyń. Jest ok. Serwis zrobiony. No to możemy popodziwiać nasze maleństwa. No powiedzcie, czy nie są słodkie. Helikopterki. I najlepsze są te oczy. Jak patrzy jednym okiem w lewo, drugim w prawo. Zwijają te ogonki. Nie ganiają się zbyt mocno. Jest ich tutaj 5, więc każdy ma swój rewir. 4 w kątach i 1 pod tą skałą. Dobra, dosyć mojego ględzenia. Tak to wygląda. Parę rzutów. Monte Carlo się przyjęło. Jeżeli chcecie założyć sobie niedrogą kostkę, w sumie tanią kostkę, tu najdroższy z tego wszystkiego jest filtr, ale chciałem, żeby ta filtracja była porządna. Zawsze możecie dać wewnętrzny filtr, możecie dać większą lampę, mocniejszą. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu.